Siema z trasy. Przywitaj się tam. Hejka. Niezłe przywitanie. Jedziemy właśnie z Barcelony w stronę, jak to się nazywa? Ferrari jak? Ferrari Land. Ferrari Land. Ferrari Land. Dokładnie tam. Park rozrywki Ferrari, tam jakieś takie różne rzeczy mają być. Jedziemy w stronę Malagi. Mamy tam 16 godzin. Dlatego stwierdziliśmy, że gdzieś po drodze po prostu, co na przykład gdzieś 100 km, 150, będziemy się zatrzymywali, żeby sobie coś zwiedzać. Na stację. Na stację, wysikać się i takie tam, same rozrywki fajne. I jeden z widzów podesłał mi właśnie na Instagramie, bo zadałem pytania, gdzie warto zwiedzić coś na tej trasie. Jeden z widzów mi napisał to i że akurat jest to 90 km od Barcelony, także to jest pierwsze miejsce, w którym się zatrzymamy. Także zaraz Wam coś pokażę. Mamy tam jeszcze dokładnie 15 minut. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wbijamy. To się nazywa Port Aventura World. No tam Ferrari Land. Zaraz się okaże, ile to naprawdę kosztuje. Dawid sprawdzał, miało być niby po 20 euro, ale coś to nie wierzymy. Coś by było za tanio. Cena to wygląda tak, że za samo Ferrari Land macie 22 euro. Za ten Adventure Park jest 51 euro. A jak chcecie łączony, to 59 kosztuje. To tak ponad dycha zniżki, ale my idziemy na samo Ferrari Land. Dawid, cieszysz się, że jesteś w parku Ferrari? Bardzo, bardzo. Widzę. To jest strasznie dużo atrakcji. Dasz radę z tą kolejką, co? No ale lekko, na wsteczny. Jest dzisiaj 30 stopni. Jest na maksa gorąco. A co idziemy pierwszego? Ferrarka. Wbijamy do Ferrari Experience. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Nie wiem, gdzie tu się wchodzi. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale zaraz sprawdzimy, bo jest kolejka duża. Tam jednak ominęliśmy na razie, bo jest za duża kolejka. Ok. O, a tu możecie się przejechać. Jak po torze pewnie. Jezu, to jest serio. Przyspieszenie ma takie... Dobra, Dawid, idziemy. Idziemy, pewnie się zesramy. Kolejna Ferrarka, jakaś stara. Z którego roku? O, top speed 367 na godzinę. Oj, mocno. 700 koni. To jest pokazany czas, ile trzeba czekać. Będzie na to, że będziemy musieli czekać tu 40 minut, żeby się tym przejechać. Nie wiem, czy to będzie sens, ale zobaczymy. Dawid, ty się tak boisz? Chyba ty, kurwa. Dawid, żebyś nie odwalił czegoś. Piotrek już nie tego rozmawia. Od paru minut, cisza jest. Trzęsie. Co kamera się tak trzęsie? Dobra, kończę, bo się trzęsie. No i wsiadamy. Chyba się ktoś pożygał, bo czyszczą to strasznie tam. No, tak ja za chwilę też. No. Nie ma tak zjeść obiad i iść na park rozrywki. Dasz radę.
Jeszcze, zaraz zobaczymy. Ale takie rąbnięcie prędkości nagle, że o. Do samej góry, a nagle tak lecicie głową tylko w dół. No, wydaje się tak jakby aż bardziej niż nie? Tak jakby... Dobre było. Dobra, idziemy dalej zobaczyć co jest. Znaczy w sumie nic. Jeszcze tylko jedno takie, na które ja nawet nie idę, bo bym się nawet żygał na bank, bo to podnosi takie flaki do góry. Ale idziemy zobaczyć. Foto 12. Patrzcie Dawida. Nie, Dawid całkiem dobrze wyszedł. Ale się nie obsrałem. Nie, jest spoko, jest spoko. Nie, no Widać, że kontrolujesz sytuację. Nie wiedziałem czego miał się spodziewać. Prawie usnąłeś, było tak nudno. Widać, że ci oczy się kleją. Chyba tobie. Patrzcie te wyścigi. Nie zwolniłem tempa, wcale nie zwolniłem. Ja wiem. On tak skręca, jak on tutaj jedzie po tej linii. Właśnie, po co on kręci kierownicę, jak jego tak linia prowadzi. Jaki... Ty jak się wczuł, jaki kot. Chcesz się przejechać? Dawaj, idziemy. Chcesz wyścig? Może to się tak, to szybciej. Ja chcę z tobą porywalizować, dawaj. No dobra, namówiliśmy. Idziemy się ścigać. Może to trzeba jakoś, jak dobrze skręcasz, to się może wiesz. Nie wydaje mi się. Okej. Teraz 4 w czerwonym. Nie, ja jestem czerwony. Zarezerwowałem pierwszy. Patrzcie, moja Ferrarka. Nie wierzę, że na to idziemy. Już? Ruszyli! O, ale poszli, o! Ale se lecę. Nie wiem, cały czas mi wyłączają to. Chyba przez to, że kręcę. Nie rozumiem tego. Pięknie, formuła. Powiem wam tak, jak ktoś z was się będzie zastanawiał, czy przyjechać do Ferrari Land, jak będzie w okolicach Barcelony, nie przyjeżdżajcie. Czekaj Dawid, czekaj. Ładny mamy wyścig. Moja tak zamula. O, wyłączyli. Jedziemy dalej, następna miejscowość, do której się kierujemy, to Peñíscola. Jakoś tak się, nie wiem jak się wymawia, może tak, może nie. I mamy tam dokładnie 120 km. Podobno kręcili tam sceny z gry o Tron. Piękna miejscowość, także zaraz zobaczymy. Dojechałem już na miejsce, w tej miejscowości Peñíscola, tak wam mówiłem, i przyjechałem tutaj polatać z dronem właśnie nad tym zamkiem, bo będzie to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Trzeba się teraz trochę powspinać na górę, takimi właśnie uliczkami się tutaj idzie. No i oczywiście po drodze można kupić pełno pamiątek, jakieś restauracje, bary i tak dalej. Od rana mam rozkminę, jak się dostać do Maroko, bo z samolotami jest przerąbany, szczerze mówiąc. Teraz znowu siedziałem i szukałem, mówię może przez Gibraltar albo coś, ale tam już w ogóle połączenie tragiczne. Mimo tego, że jest tak blisko, to z samolotem nie jest tak fajnie. No i będę musiał szukać jakichś tych, boję się, najgorsze to, że stracę dużo czasu w sumie na tą podróż tam. Znaczy lecieć tak muszę, znaczy nie, lecieć albo płynąć, ale chyba lecieć będzie lepiej dla mnie. Bo kurde, patrzyłem jeszcze na promy, niby od dzisiaj otworzyli, czyli od 15, ale jeszcze tam jakieś połączenia były promi zablokowane. Chyba że otworzyli, nie wiem,
Albo otworzą dopiero dzisiaj, później jakoś tak. Kurde, nie wiem skąd tu wylecieć w sumie tym dronem. Bo mury to całkiem fajne są wszędzie. Nie wiem, czy iść na samą górę latać, czy już tu zacząć. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Powiem wam, że spinaczka tutaj do góry nie należy do najprzyjemniejszych. Są 33 stopnie właśnie. No ale cóż, jak przyjechałem, to muszę zobaczyć. Za wejście tutaj za bilet trzeba dać 5 euro, jeżeli idę kupić bilet. Nie wiem, ile was interesują zamki. Jest akurat z XIV wieku. Myślę, że to ciekawe takie coś zobaczyć. Dobra, idę znaleźć jakiś najwyższy punkt i startuję. A, już wyżej nie będę. Całe miasto stąd widać. O, widoki są tutaj piękne stąd, naprawdę. Małe miasteczko, no ale naprawdę fajnie. Także dziękuję tej osobie, która mi napisała, żeby tutaj przyjechać. Nie wiem, czy to była dziewczyna, czy chłopak, sorry wielkie, nie pamiętam teraz. A ktoś mi chyba dzisiaj napisał dokładnie, czyli 15. No i miałem tu 100 km, 120, stwierdziłem, a przyjadę zobaczyć. No i spoko, naprawdę spoko. Ten zamek niby jest drugim, nie wiem czy to już mówiłem, drugim najchętniej odwiedzanym, czy najbardziej odwiedzanym zamkiem w Hiszpanii. Spoko. Wydawało mi się, że są to jeszcze lepsze jakieś, ale ten i tak był spoko. Szczerze wam powiem, San Marino bardzo mi się tam podobały, bo one były na taki, dobra, tutaj też jest na skalę, no jest jak jest. Ale tamten robił taki lepszy efekt, szczerze mówiąc. Też ładne ogrody na dole. No, ale trzeba jechać dalej w trasę, bo mam jeszcze dużo przed sobą. Dopiero przejechaliśmy 200 km od Barcelony, a mamy już prawie 17, albo już jest po 17 nawet, nie wiem. Ale strasznie na to idzie opornie. A jutro musimy tam już być, bo nie wiem czy dzisiaj... O kurde, muszę założyć. Wiecie co? No niestety ochrona się doczeka. Dzisiaj albo jutro dziewczyna Dawida, czyli Ania, przylatuje i dołącza do nas. Musimy ją odebrać z Malagi. Ja się z Dawidem i tak rozstanę na parę dni, bo on nie leci ze mną do Maroko. No, on sobie wtedy wakacje będzie robił. Dobra, zamaskowany, mogę iść dalej. To jeszcze latarnia morska jest. To muszę tam jeszcze jakimś jednym wejściem zobaczyć właśnie. No ale nic. Wracam do Dawida. Te uliczki to mają naprawdę fajne. Podoba mi się, jak są tak zrobione właśnie na biało-niebiesko. Przypomina mi to w Grecji, jak byłem. Tam też tak właśnie wszystko wyglądało.
sumie żałuję, że w tym roku nie pojadę. Z chęcią bym pojechał. Jeszcze nie widziałem, jak to się nazywa, Santorini? Chyba tak. Chciałem zobaczyć. Patrzcie, jak się jara. O, zrzucił teraz wodę. Przed chwilą samolot latał. Się lasy palą. Ale się jara. Kurwa, ale ktoś chyba nie zaczyna w ogóle ruchu, nie? No. Ale jak to przechodzi przez drogę, co? To jak to przenosi, nie? No chyba tak. W Polsce to już dawno było ruch Tu się zatrzymany. ciężarówka wywróciła. Patrzcie, jak leży. Chyba spanikował gościu, jak zobaczył ogień. No i współczuję. Jest na parę kilometrów korek. Ludzie z samochodu wysiadają, bo tak sobie bocznicy w miejscu stoją. Całe szczęście, że nie w naszą stronę. O, patrzcie, jak jadę szybko, że ciężarówki uprzedzają. Właśnie wjeżdżamy do Walencji. Mieliśmy tu nie przyjeżdżać, to jesteśmy. Dworzec. Tak. No i dotarliśmy do Walencji. Jest to trzecie największe miasto w Hiszpanii. Pierwsze oczywiście jest stolica, czyli Madryt, jest największe. Drugie Barcelona, czyli stolica Katalonii. I trzecie właśnie Walencja. Idziemy, a gdzie idziemy właśnie? Katedral, chyba tam. Tam A tam zobacz, tam też można jakiś stadion dla tych, co walki grać te... no, Coś tam jest tam, jakoś... no. No, tak. No to. No to. Andaluzji to jest takie słynne, nie? Tu jeszcze chyba nie jest Andaluzja. Ja nie wiem właśnie. Sewilli, Andaluzji chyba to jest... No właśnie jak byłem w Sewilli, to właśnie tam chyba nie było tego. Chyba że akurat wtedy nie było, bo ja byłem rok temu. Nie wypowiadaj takich słów, Dawid. Co są jak ten. Słowa, których się nie wypowiada. Grzesiek, usuń to. Wypiwkaj to. Ale na pewno to jest, no. Fajnie, że ja nie mam. Nic nowego. Kurde, ciekawe czy tam się da. No nie da się na pewno, być na pewno jest zamknięte. Fajnie było zobaczyć takie... Kawka, znaczy już końcówka. Idziemy pozwiedzać troszkę. Fajnie dużo ludzi tu wszędzie. Tutaj przynajmniej fontanna działa, nie tak jak w Barcelonie wczoraj. Jest już lepiej. Przyszliśmy właśnie na największy market. Tutaj, ale dupa. Po 15 był. A, to nie dużo się spóźniliśmy. Co tam dopiero, która 20? Niedługo. Ale to są jakieś ładne budynki. Źle im zegarek schodzi. Jest 7? Dopiero? Nie, źle zegarek chodzi, co? 9? Ja pierwsze to 2 godziny źle. Patrz jak pomarańczki rosną. W Sewilli jak mieszkałem, to tak właśnie wszędzie rosły pomarańcze. Tutaj takie kraty zrobili, żeby nikt tych pomarańczek nie ukradł. No. Takie mury. Są cenne pomarańcze. Kościół jakiś. Chrześcijański. A skąd wiesz? A skąd wiesz? Dobra, w którą stronę idziemy? Niby czasu nie mamy, ale stwierdziliśmy, że gdzieś do baru wejdziemy, bo zaraz grają Niemcy, Francja.
No w sumie fajny mecz będzie. Ale nie ma miejsca. Marty, Znowu nas nie wpuszczają. Nie, gdzieś znajdziemy. Tym razem akurat na szczęście to było na tym, że nie mogło miejsc. Black trufla. No, trufle to zjemy w Amsterdamie. Właśnie tak rozmawiamy z Dawidem i stwierdziliśmy, że bardzo ładne jest to miasto. Wszystkie budynki takie, przynajmniej tutaj, ładnie odnowione. Bardzo ładne budownictwo. Wracamy już do samochodu i jedziemy dalej. Mieliśmy gdzieś zatrzymać się na ten mecz, żeby sobie oglądać kawałek, ale w sumie nie było gdzie i w sumie mamy jeszcze kawał drogi. Zmiana zdania, jednak przyszliśmy na mecz. Oglądniemy chwilę i idziemy dalej. Akurat zjemy kolację. I cyk, samobój. Hej, ruszamy w dalszą drogę. Mamy teraz dokładnie jeszcze 600 coś kilometrów. Prawie dokładnie. Nie przejedziemy dzisiaj na pewno wszystkiego. Mamy zamiar jechać teraz jeszcze jakieś 3 godziny. Znaczy Dawid ma zamiar jechać 3 godziny. No i co no? Zobaczymy. No, trasa jest naprawdę długa jeszcze. Jedziemy no. Co mamy? Nie mamy innego wyboru. Musimy jechać. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something.